Małe akwarium, wiecie jak ja je lubię. Mówią, że dużo przy nich pracy, a u mnie jakoś działają bez problemów, z znikomymi podmiankami i bez filtracji. W niektórych zbiornikach nie wymieniałem wody nawet od założenia, a jedynie ją dolewam, gdy wyparuje. Dzisiaj to małe akwarium będzie przebudowane. Od jakiegoś czasu stoi i czeka na nowy wystrój. Rośliny, te co pozostały, poleciały do pojemnika i jeszcze zobaczę, czy może gdzieś je użyję. Ale raczej nie, bo już wszystkie baniaki za bardzo zarośnięte. Podłoże leci do pojemnika na kompost na działkę. No, ostatecznie rośliny też tam wylądowały, zresztą nie pierwsze, jak widzicie. Pozostałe całe brudy poleciały do wiatra i też na podwórko. Następnie coś, czego nie lubię, czyszczenie tego szkła. I nawet gdy wydaje mi się, że szkło jest czyste, gdy oglądam nagrany materiał, widzę, że gdzieś została jakaś plama albo brud. Może kiedyś mi się uda dojść do perfekcji i wyczyścić to tak, jakbym chciał. To akwarium tym razem na spód, żeby się ze wszystkim zmieścić, daje podkład. Ten, co zawsze daje pod akwarium. Jest to zwykły podkład pod panele podłogowe. To na nim będę budować, układać całą aranżację. Podkład potem urwę albo nawet zostawię. Nic z nim nie powinno się stać w wodzie, to się nie rozpuści. Jak zwykle zaczynam od wyboru podstawowej dekoracji, od której polecę z całą resztą. Łatwiej tak zacząć, jak znajdziemy ten punkt startowy. Zaplanowałem dekorację w stylu małego, skalistego lasu. Kilka kamieni na sam spód, zbiornika i na nich kilka drzew. Udało mi się już zgromadzić tych kamieni dość sporo. To mogłem na spokojnie się zastanowić, jaki jego rodzaj użyć. Zdecydowałem się tym razem na łupek drzewiasty. Następnie wybór drewna. Przy okazji pokażę Wam, jak wygląda obecnie moje duże akwarium. Stoi i czeka na swój czas. Służy za schowek na drewno, które tam włożyłem, żeby zobaczyć, ile go mam i czy jest go wystarczająco na ewentualną dekorację. No niestety jest go jeszcze za mało i muszę jeszcze trochę z tym dużym baniakiem poczekać. Drewna niby wydawałoby się, że jest dużo, ale zobaczcie sami, ile tego mi wyjdzie w tym małym zbiorniku. A co dopiero jakbym chciał zakładać 200-litrowe akwarium. Akwarium, które dzisiaj zakładamy, bo jeszcze chyba Wam nie mówiłem, ma 12 litrów i wymiary 30 na 20 na 20 cm. I startujemy od ułożenia podstawowej elementów dekoracji, przyklejenia ich ze sobą i dopasowania pierwszego drzewa. Do klejenia całości używam chusteczek higienicznych i kleju cyjanoakrylowego. Wojna po wyschnięciu jest bardzo mocna i nie reaguje z wodą, nie rozpuszcza się. Śmiało można używać takiego połączenia w akwarium. Przy klejeniu zawsze pamiętajcie, żeby nie trzymać głowy nad klejonymi elementami. Po całości wydziela się taki żrący dym, który bardzo piecze w oczy. Wybrane drzewa staram się dopasować wielkością, żeby dodać głębi temu małemu zbiornikowi. Z przodu daję te największe elementy, a z tyłu te mniejsze, dzięki czemu mamy tutaj złudne wrażenie głębi. Łączenie elementów w sposób, jaki Wam pokazałem, ma również swoje minusy, bo później te elementy łączące są widoczne, takie poskręcane, zasmarkane chusteczki, które trzeba po prostu przykryć. Najlepiej obok drewna byłoby użyć wiórów drewnianych po cięciu. Takich niestety mam za mało i zdecydowałem się na użycie piasku. Na każde łączenie nalewam trochę kleju i to posypię piachem. Cały dzięki temu wygląda dużo bardziej naturalnie. Aha, bo też często pytacie mnie, co to za drewno, które używam i skąd ono jest. Drewno, które ja używam, jest po prostu pozbierane przeze mnie podczas spacerów z dzieciakami z lasu. Nie było w żaden dziwny sposób przygotowywane, a jedynie wyczyszczone. Po więcej informacji na ten temat zapraszam jednak do filmu na moim kanale, gdzie mówię właśnie na temat drewna, jakiego używam w zbiorniku. Link pozostawiam w opisie. Przy okazji tego klejenia wymieniam wodę w innych zbiornikach. Jak się naleje sporo tego kleju, to potem, mimo tego, że całość jest szybko schnąca, trzeba trochę poczekać, aż to wyschnie. Dosadziłem również do najnowszej aranżacji rośliny z pojemników, które, jak już wspomniałem, likwiduję. Nie mam czasu się tymi pojemnikami zajmować, a te rośliny jednak od czasu do czasu potrzebują pielęgnacji. Dosadzam trochę Hemiantusa Kuby i Elechorisa vivipary. Trawnik nie idzie tak, jak myślałem, że będzie szedł. Brakło dwutlenku węgla. Po 2 dniach. To nie naleciało go tutaj zbyt duże. Niestety butla, którą kupiłem, okazała się być nieszczelna. A jak sobie poradziłem z tym problemem, mam zamiar pokazać Wam za jakiś czas. Jak na razie brak napełnionych butli w sklepie i baniak tak sobie leci bez dwutlenku węgla od jakichś 2 tygodni.
W tym czasie, kiedy robiłem podmianę, całość już dobrze wyschła i można zaczynać z dekorowaniem i kończeniem tego małego zbiornika. W akwarium zdecydowałem się nie dawać żadnego podłoża poza piaskiem, czyli całość będzie jałowa. Oznacza to, że rośliny nie będą miały dodatkowego źródła pożywienia, poza tym, co uda im się zdobyć ze słupa wody. Daję tak specjalnie, żeby całość nie rosła za szybko. Chcę, żeby ten maluch wymagał jak najmniejszej mojej ingerencji. Ustawię światło tak, aby było go na minimum, tylko dla przeżycia tych gatunków i postaram się całość tak ustawić, wyregulować, żeby tylko wegetowała, a nie rosła. A jeśli pojawią się jakieś problemy, to postaram się później to wszystko jakoś ustabilizować nawozami. Żeby mój plan wypalił, używam tylko kilku prostych, łatwych w uprawie gatunków. Sagitarię, ona lubi co prawda żyzne podłoże, ale wiem, że tutaj też sobie poradzi. Mikrozorium, bucephalandrę i trochę muchu Feniks. Ten mech nie rośnie jak chwast, jak to bywa w przypadku jałańskiego, i nie będę się musiał martwić, że zarośnie w niekontrolowany sposób cały zbiornik, jeśli nie będę miał kiedy czasu zrobić serwisu. Akwarium ląduje na mojej półce na małe zbiorniki. Są tutaj 3 maluchy, które nie wymagają ode mnie prawie żadnej pracy. Wymieniam w nich wodę sporadycznie. Czasem przez długie okresy nie wymieniam wcale, a czasem jak mnie najdzie, to wymieniam. Na przykład przez ostatni miesiąc wymieniałem regularnie co tydzień. W pierwszym zbiorniku nie od roku chyba nic nie robiłem. Jest on trochę przerośnięty, więc za jakiś czas doczeka się przycinki. A w zbiorniku po prawej od założenia, poza wyjęciem kilku epifitów, bo ostatecznie wydawało mi się ich tam za dużo, nie było konieczności nawet zrobienia jakiejkolwiek przycinki. Na dzisiaj to tyle. Dajcie znać, jak Wam się podoba mały las. Zapraszam Was na kanał, tam znajdziecie wiele innych ciekawych filmów. Pozdrawiam.